Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. W dzisiejszym filmiku będzie o lawendzie. Lawendzie, którą uprawiamy w różanej zagrodzie w systemie współrzędnym między różami. Chodzi nam o bioróżnorodność, ale również o to, żeby w jak najlepszym stopniu wykorzystać ten mały skrawek ziemi, na którym gospodarujemy. Mamy tutaj do dyspozycji 1,5 hektara. A ponieważ międzyrzędzia są dosyć szerokie, to postanowiliśmy w te międzyrzędzia wysiewać zioła. Jednym z takich pomysłów jest właśnie lawenda. Mamy tutaj ziemię bardzo słabą, to jest ziemia piaszczysta 6. klasy. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo sucha, bardzo przepuszczalna, co lawendy generalnie lubią. Natomiast też jest to ziemia kwaśna, więc tutaj musimy dbać o to, żeby jednak utrzymywać optymalne pH dla lawendy, a dla lawendy jest to pH obojętne, zasadowe, ponieważ lubi generalnie ziemię wapienną. Więc o to musimy dbać i prowadzić takie zabiegi, które tą ziemię wzbogacą w wapń i zmienią pH na bardziej korzystne dla lawendy. To, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, to dwie metody sadzenia lawendy w takiej właśnie piaszczystej, suchej ziemi. Mamy tutaj za moimi plecami, widzicie, sadzonki, które były posadzone w ubiegłym roku w czerwcu, na początku czerwca. To jest ta odmiana, to jest Heathcote Blue. Zaraz bliżej się jej przyjrzymy. W porównaniu do sadzonek, które sadziliśmy w tym roku w czerwcu, na początku czerwca, i tam będziemy mieli do czynienia z odmianą Munstead. To jest odmiana wąskolistna, stara odmiana, charakteryzująca się tym, że posiada dużo olejków eterycznych, dużą koncentrację olejków eterycznych, więc jest to fajna odmiana do produkowania chociażby olejku lawendowego, hydrolatów lawendowych. I odmianę Niko, która z kolei jest mieszańcem lawendy wąsko i szerokolistnej. Charakteryzuje się, że tworzy piękne, duże krzewinki, bardzo ładny jest ten kwiatostan. Kwitnie ona również w innym terminie niż Munstead, w związku z tym możemy przedłużyć sobie zbiory. Ta odmiana, którą tutaj widzicie za mną, to tak jak wspomniałam, jest to odmiana Heathcote Blue, charakteryzująca się dużą mrozoodpornością. I jak widać, te sadzonki, które posadziliśmy w ubiegłym roku, przetrwały zimę i nadal żyją, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. To, co chcę Wam pokazać, to jak wyglądają sadzonki, które sadziliśmy właśnie w ubiegłym roku i w tym roku, ponieważ zastosowałam w tym roku zupełnie inną technikę sadzenia i o tym właśnie chcę Wam opowiedzieć. No to zapraszam do oglądania dalej. No i zobaczcie, tu są sadzonki właśnie Heathcote Blue. Te sadzonki dosyć mocno przycinałam. Przycinałam je w tamtym roku w sierpniu i w tym roku wiosną bardzo mocno je przycięłam, praktycznie je ogoliłam. Chodziło mi o to, żeby w jak największym stopniu pobudzić system korzeniowy do rozrastania się i żeby roślina całą energię wykorzystywała właśnie na ukorzenianie, a nie na przykład kwitnienie. I mam nadzieję, że ten zabieg w przyszłości spowoduje, że naprawdę te kępy będą okazałe i duże. Tak jak widzicie, ziemia tutaj to jest po prostu zwykły piach. Jest bardzo sucha. Nie dalej jak 2 dni temu tutaj lał deszcz jak z cebra, a już zobaczcie, jest pył. Te sadzonki, to jest ich drugi sezon, także widzicie, po drugim sezonie zwiększyły swoją objętość mniej więcej 3-krotnie. Część z nich mi wypadła, część jak widać tutaj przesycha. Przypuszczam, że są to po prostu choroby grzybowe, które jednak powodują, że nam roślina
częściowo zamiera. Kilka z nich wypadło, ale na 300 wsadzonych sadzonek może wypadło nam z 10, więc nie jest źle. W tym roku, jeśli teraz latem jeszcze ich nie cięłam, jak widzicie, te krzewinki nie zakwitły. One są w takiej formie. Bardzo powoli rosną. Jest to zapewne efekt tutaj tej bardzo suchej ziemi, bo mimo tego, że lawenda lubi ziemię suchą, przepuszczalną, to jednak też wymaga podlewania. I tutaj na początku sadzenia, kiedy przywieźliśmy te sadzonki w ubiegłym roku, zrobiłam jeden błąd. Mianowicie za rzadko podlewałam świeżo posadzone sadzonki. Nie należy się tego bać. Przez okres około 2 tygodni od posadzenia sadzonek należy je codziennie praktycznie podlewać i to dobrze jest podlewać jeszcze z jakąś odżywką, z bioseptem. To jest ekologiczny, taki naturalny środek z pestek grejpfruta, który ma działanie i odżywcze, ale przede wszystkim przeciwgrzybowe. Ja tego nie robiłam. I tutaj producentka zalecała, żeby podlewać na przykład saletrą wapniową na 10 litrów 7 gram tej saletry, po to, żeby pobudzić system korzeniowy. Ja z racji tego, że jest to uprawa ekologiczna, również tego nie robiłam. No i te sadzonki bardzo długo stały i praktycznie w tamtym roku prawie nie urosły. Dopiero ruszyły wiosną tego roku, jak więcej wilgoci dostały, ale jak widać dalej walczą. Walczą, jest tu sucho, ja praktycznie ich nie podlewam. W jaki sposób je sadziłam? W tamtym roku sadziłam je w ten sposób, że do każdego wykopanego dołka dodawałam garść ziemi takiej zwykłej ogrodowej z worka. Chodziło o to, żeby zagęścić troszeczkę, zagęścić tą ziemię, żeby troszeczkę wilgoci przytrzymać przy korzeniu, no ale nie było to wystarczające. W połączeniu z tym, że ja tych sadzonek po prostu nie podlewałam na początku, raczej tutaj liczyłam na opady, które niby, jak pamiętacie, wiosnę ubiegłego roku było bardzo sucho, więc cieszę się, że w ogóle one przetrwały. Jak widzicie, tu gdzieniegdzie mi wypadły sadzonki i wyglądają w ten sposób. Druga rzecz, której nie robię, a którą wiem, że generalnie w przypadku sadzenia lawend się stosuje, nie stosuje żadnych agrowłóknin. Jakoś nie przemawia do mnie pokrywanie ziemi agrowłókniną. Mankamentem jest to, że no, trzeba się pochylić i ręcznie te wszystkie chwasty wyrywać, tak żeby nie miały sadzonki konkurencji z chwaściorami, a wiadomo, że tych chwastów, że chwasty zawsze sobie lepiej poradzą niż rośliny, które my wprowadzamy do uprawy. Niemniej jednak nie zamierzam z tego rezygnować i nie będę ściółkowała na pewno agrowłókniną. Tutaj troszeczkę podściółkowałam, o zobaczcie sobie, podściółkowałam kartonem. O, tutaj nawet jedna zakwitła. Tutaj też te wyraźnie sadzonki mają więcej wilgoci, może dlatego, że tu jest spadek terenu i trochę więcej tej wody spływa i zobaczcie, od razu to wpływa na okazałość tych roślin. Tam, gdzie miały więcej wilgoci, więcej wody, są te sadzonki, te krzewinki są bardziej okazałe, niektóre z nich nawet zakwitły. Co ja teraz będę robiła z nimi? Na pewno jest to połowa sierpnia i będę je przycinać. Przytnę je znowu z jakiejś
nie wiem, z 10 cm, może nie 10, bo one są małe, więc jakieś z 5 cm, w zależności od sadzonki, od krzewinki, takie przytnę. A też chciałam Wam pokazać, jak wyglądają sadzonki, te same sadzonki, sadzone w tym samym dokładnie czasie, które rosną troszeczkę w cieniu, więc nie są tak narażone na działanie słońca palące tutaj. I zobaczcie, te kępy wyglądają zupełnie inaczej, są dużo bardziej obfite i te kwitły. Te również już cięłam w tym roku, przycinałam je jakiś tydzień temu. I zobaczcie, żeby właśnie taki fajny dostały kulisty pokrój. No i przeszliśmy do drugiej części naszego pola. To jest taka górka. Te lawendy posadziliśmy w międzyrzędziach róży również. I ciągną się te lawendy aż tam pod las. I zobaczcie, tutaj na dole mamy do czynienia z odmianą Munstead. To jest właśnie ta stara odmiana, która charakteryzuje się koncentracją olejków eterycznych. Te sadzonki były sadzone tego roku. I zobaczcie, że wyglądają zdecydowanie lepiej niż te, które sadziłam w tamtym roku. A ziemia jaka tutaj jest? To jest taka ziemia, zobaczcie. Jest naprawdę sucha, sypka. Tutaj nawet jak spadnie deszcz i pada cały dzień, to na drugi dzień właściwie już nie ma po nim śladu. Słońce mocno pali, czyli generalnie lawendy, które pochodzą z bardzo ciepłych terenów, takie klimaty lubią. Ukorzenione już nie powinny cierpieć z powodu niedostatków okresowych wody, ale młode sadzonki, które wsadzicie do takiej ziemi, muszą być podlewane na początku praktycznie codziennie. I te sadzonki podlewaliśmy mniej więcej co drugi, trzeci dzień, bo były w międzyczasie też jakieś deszcze, więc to trochę nam pomagało. Niczym tego nie zasilaliśmy, natomiast zupełnie inaczej sadziliśmy te sadzonki i teraz podłączę, zupełnie inaczej sadziliśmy te sadzonki. To jest odmiana Munstead, właśnie ta z dużą zawartością olejków eterycznych. Zobaczcie, ja tutaj również nie ściółkuję żadnymi agrowłókninami, natomiast jak widać, chwaściory dobrze się mają i korzystają. Także to jest praca. Niestety, jeżeli nie chcecie agrowłókniny stosować, no to czeka Was właśnie ręczna robota, żeby pozbywać się tych chwastów. Jest ich tu całkiem sporo. Zobaczcie. Dopiero do tego będę się zabierać. Będę je też teraz właśnie w połowie sierpnia przycinać. To jest dobry czas. I przycinanie lawend 2 razy do roku, właśnie wiosną i w połowie sierpnia, sprawi, że będą te krzewinki miały ładny, kulisty pokrój, że będą okazałe w przyszłości i silne. O, tu nam już kwitnie. Także zobaczcie, te sadzonki z tego roku już nam kwitną. Niektóre dopiero zaczynają kwitnienie. Inne już są, zobaczcie, w takiej fazie, że zaraz będą pączki puszczać. Inne już przekwitają, więc bardzo, bardzo różnie. Natomiast jestem bardzo zadowolona z efektu sadzenia tychże sadzonek. Chodźcie, teraz pokażę Wam, jak wygląda. O, tutaj jeszcze mamy kolejny rząd. On jest bardziej jakby naświetlony. Zobaczcie, jak tu pięknie nam te sadzonki tegoroczne zakwitły, jak ładnie się rozkrzewiły. O, tutaj jakiś chwaścior. My jesteśmy gospodarstwem ekologicznym. Nie stosujemy żadnych właśnie ani środków ochrony roślin. Nie stosujemy również sztucznych nawozów. Jedynie to, co można stosować w ekologii.
raz je dostały oprysk na początku takiego nawozu EcoVigor, który powstaje w wyniku fermentacji alg. On też ma tam dodatek potasu. Jest to środek zarejestrowany, który można stosować właśnie w rolnictwie ekologicznym. A tu zobaczcie, taka odmiana się trafiła o jasnych, białych kwiatuszkach. To jest Munstead. A teraz przejdźmy sobie dalej, bo wyżej mam odmianę, tą, o której Wam wspominałam, odmianę Niko. Hybryda dwóch szeroko i wąskolistnej lawendy. Te sadoneczki były troszeczkę mniejsze, ale zobaczcie, listki są takie jakby trochę grubsze, mają taki siwawy kolor. To jest właśnie ta odmiana Niko. Jak widzicie, te krzewinki, mimo że to jest ich pierwszy sezon, wyglądają znacznie lepiej. Są bardziej okazałe. Widać, że są zdrowe i nic im nie dolega. Tutaj muszę trochę z chwastami powalczyć, bo trochę mi zarastają i myślę, że w najbliższych dniach, a może nawet dzisiaj będę to robić. A teraz, kochani, podłączę film, który nagrywałam wiosną tego roku, ponieważ chciałabym pokazać Wam, w jaki sposób właśnie te dwie ostatnie odmiany sadziłam, czyli tą Munstead i Niko. Sadziłam ją inaczej niż te w ubiegłym roku i widać, że efekty tego sadzenia są dużo lepsze, że rośliny są zdrowsze, są większe, są lepiej rozkrzewione. Mam nadzieję, że te wskazówki mogą się okazać przydatne na przyszłość. Chciałam Wam przy okazji pokazać, jak ja sadzę lawendy w bardzo piaszczystej glebie. Wiadomo, że lawenda lubi suche stanowiska raczej, no ale też wilgoci potrzebuje. Zwłaszcza takie malutkie, młode sadzonki muszą porządnie się ukorzenić, a ciężko to zrobić, kiedy ma się taką ziemię, zupełny piach. Zobaczcie, teraz też jest gorąco, więc ona jest mocno, naprawdę mocno wysuszona. Obawiam się, że gdybym te lawendy zapakowała do takiego piachu, no to byłby problem z ich przyjęciem się. Dlatego wymyśliłam, w zasadzie to jest mój autorski pomysł i nie namawiam Was do tego, żebyście próbowali powtarzać po mnie, bo zobaczymy, jakie będą efekty. Ale do każdego dołka dodaję mieszanki ziemi wzbogaconej gliną sproszkowaną, wapnem magnezowym, bo wiadomo, lawendy lubią stanowiska zasadową glebę, i trochę mączki bazaltowej, która też jest naturalnym, mineralnym nawozem, który powstaje ze zmielenia skał, jako taką dawkę startową nawozu. Jak ja to robię? Mam tutaj zwykłą ziemię ogrodniczą, do której dosypuję glinę. Tu mam glinę zmielona, to jest też skała zmielona, zupełnie naturalny produkt. I tej gliny daję sporo. Chodzi o to, żeby ta ziemia, która będzie przy samych korzeniach, troszeczkę bardziej tą wilgoć przytrzymała. Ponieważ rośliny lawendy lubią zasadowe środowisko, dodaję wapna magnezowego. To wapno magnezowe również jest ekologiczne, jest certyfikowane, również powstało w wyniku zmielenia naturalnych skał oraz trochę mączki bazaltowej, która zawiera dużo krzemionki i innych minerałów. To wszystko razem wymieszam. I teraz tak, mam przygotowane dołki pod lawendy. Te dołki były najpierw zalane wodą, tak żeby było tutaj dosyć wilgotnie. Ja je zalewałam wodą wczoraj, także już widać, że ta wilgotna ziemia jest. I nie będę takiej ziemi bogatej tutaj do tych dołków wsypywać, tylko jeszcze ją zmieszam z tą ziemią stąd.
Chodzi o to, żeby roślina nie ograniczała się potem do ukorzenienia tylko do tego kawałka, gdzie ma dobrą ziemię, ale żeby po prostu rozrastała się szerzej. Gdybyśmy takiej bardzo dobrej ziemi wrzucili do dołka, to prawdopodobnie ta bryła korzeniowa ograniczyłaby się tylko do tych zasobów takich najcenniejszych w tym miejscu. A tak, do tej naszej mieszanki dorzucę jeszcze tego piachu, tej naszej ziemi tutaj stąd. No dobra. No i teraz to wszystko trzeba dobrze wymieszać, jak ciasto, żeby te składniki się nam połączyły. Dobrze, no to mam wykopane dołki. Dołki są zalane wodą. Ja je wczoraj zalałam wodą kompletnie do końca. I teraz do każdego dołka wsypuję szufelkę tej ziemi. Potem, kiedy będę sadzić lawendy, to ta ziemia z tą gliną tutaj, ta glina to jest kluczowa w tym momencie, ponieważ ona będzie tą wilgoć dłużej trzymać w tym piachu de facto. I dzięki temu mam nadzieję, że sadzonki lawendy się przyjmą. Producentka lawend, od której kupowałam sadzonki, rekomendowała, żeby przez pierwszy okres, kiedy one się ukorzeniają, zasilać je jakimś nawozem. Jeżeli nie uprawiacie ich w sposób ekologiczny, to możecie użyć saletry wapniowej. A jeżeli, tak jak ja, uprawiam je ekologicznie, to stosuję albo gnojówkę z pokrzyw, którą należy dodawać do każdego w zasadzie podlewania na początku. Warto też zastosować taki naturalny środek przeciwgrzybowy i taki pobudzający krzewienie, pobudzający wzrost, Biosept. Ja zastosuję gnojówkę i zastosuję do podlewania również taki Ekowigor, to jest nawóz ekologiczny otrzymany w wyniku fermentacji alg. Bryła korzeniowa jest dobrze wilgotna i teraz robię sobie właśnie ten dołek z tą ziemią, mieszam trochę z tym piachem, który tutaj jest z tą ziemią. Ważne jest, żeby sadzić ją równo z doniczką, tak żeby jej nie zasypywać. Lawenda nie lubi, żeby głęboko być posadzona, lepiej posadzić ją trochę płycej. Chodzi o to, żeby ta wilgoć z kolei nie dotykała rośliny. O. I w ten sposób będę sadziła lawendy tutaj. Już teraz kończę, w sumie ich 600 wsadziliśmy. Zajęło to kilka długich dni, ale dzięki temu między różami będą, mam nadzieję, w przyszłości piękne lawendy. Mam nadzieję, że ten sposób ze wzbogaceniem tego piachu o glinę, o troszeczkę lepszą ziemię ogrodową pozwoli im się dobrze ukorzenić i dobrze się tutaj czuć. I to tyle na dzisiaj. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Na koniec zerknijcie sobie jeszcze, jak pięknie kwitnie gryka. Gryka wysiana po rumianku jako poplon. Teraz korzystają z niej pszczółki, ale jak już pszczółki przestaną korzystać, to przeoramy i będzie to świetny nawóz dla tej ziemi. Do zobaczenia wkrótce, mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!